Według instrukcji przed pierwszym uruchomieniem trzeba wytrzeć czystą, wilgotną szmatką formę do pieczenia, haki oraz powierzchnię zewnętrzną urządzenia. Więc zacznijmy od przetarcia. Przetarte. Kolejna rzecz to wyłącznie właśnie przy pierwszym użyciu zamontować to wszystko. I będziemy włączać, rozgrzewać na pusto, czego ogólnie nie powinno się robić, ale jako pierwsze jest podłączenie jest takie nakazane przed pierwszym użyciem. Tak, haki włożone. Mamy to zamknąć. Dobra, włączone do gniazda. Teraz przycisk. Wybieramy program 15. Nie wiem, na ile będzie widać. Jest program 15 i start, stop. No, coś nie robi? Robi? Działa, nie działa? Zobaczymy, czy będzie coś odliczało, ale na razie nie widzę, żeby odliczało. Ale coś robi pyk, pyk, czyli chyba działa. Na 5 minut ma się niby nagrzewać. Dobra. Czas widzę leci i nie wiem, czy widać, coś się dymi. Ale pisało, że tak może być. O, widać trochę po lewej stronie. I pilnuję 5 minut. Jest 56, jeszcze chwilkę. I będziemy wyłączać. Jest 5 minut. Wciskamy znowu start, stop. To ma być długi sygnał dźwiękowy. A to nie był długi sygnał dźwiękowy. Może przytrzymać mam. Tak, zrobiłam długi. To się chyba wyłączyło. Przeskoczyło w ogóle na co innego, czyli chyba wyłączone. I teraz tak, odczekać na pełne schłodzenie, wyczyścić jeszcze raz formę do pieczenia, haki i powierzchnię zewnętrzną i będzie można po raz pierwszy robić ciasto. Poprawka. Synek poprawia, że nie ciasto, tylko chleb. Zgodnie z instrukcją, gdy już ostygło, jeszcze raz powycierałam na wilgotno i teraz będzie można wkładać składniki. Wybrałam chleb biały klasyczny, 1000 gram. Składniki dodajemy, gdy jest foremka wyciągnięta na zewnątrz, żeby w razie czego nie wlało się do środka. Czyli tak, na początku dodam 320 ml wody. Kolejny mamy 2 łyżki masła. Aha, tu było w ogóle mleko lub woda, przy czym pisało w wskazówkach, że woda daje bardziej chrupiącą skórkę, więc to wybrałam. Później jest masło lub margaryna. Musi być miękkie. Masło mamy na wierzchu to akurat, przy czym tak, 2 łyżki. I do tego mam dodaną taką miarkę. To małe to jest jako łyżeczka, a to jest jako łyżka. Więc 2 łyżki masła. Dobra, jest jedna. I będzie drugie. Hop. Są 2 łyżki masła. W składnikach podana jest sól, ale z tego co czytałam po internecie o robieniu chleba w takich maszynkach, najpierw podaje się mąkę, a sól, cukier i drożdże podaje się na koniec. Więc teraz mąka pszenna typ 550, 600 gram. I mam 600 gram mąki, takiej jakiejś mąki luksusowej Tesco. Wsypuję. Tak, gram. Z ciekawości. 0. Super. To teraz tak. 1,5 łyżeczki soli, więc tej małej. Przy czym z tego co oglądałam, to tak, w jednym rogu dobrze dać sól, w jednym cukier, w jednym drożdże, żeby drożdże z solą się nie spotykały od razu, bo może się zepsuć i nie wejść. Czyli tak, 1,5 łyżeczki soli teraz. Tu dodałam sól,
półtorej łyżeczki. Teraz dodam sobie tutaj cukier, 2 łyżki, czyli te 2 duże miarki. Raz, 2 i 6 gram drożdży. Drożdże mam takie, też jakieś z Tesco, 7 gram, więc muszę tak trochę na oko 1 gram mniej. Dam w ten róg, tylko muszę zabrać kamerę, bo źle mi będzie odsypywać. Dobra, drożdże wsypane, drożdże, cukier ten, to sól. Sprawdźmy jeszcze wszystko. Drożdże, cukier, mąka, sól, masło i woda. Super, 1000 gram. I to jest z chlebów z programu drugiego kruche. Wkładamy do środka. Też muszę sobie... Klik robi. Trzyma się. Zamykam. Podłączę kabel i zaraz tu wcisnę przycisk. Dobra. Kabel podłączony, tu włączamy. I teraz tak. Program drugi ustawiamy. Uwaga, jest ustawiony 1250 na 1000. Ludzie, 3 godziny się będzie robić. I tak, fajnie by było, jak było mocno przypieczone. Skórka. Ciekawe, jakie było szybkie. 2,20. 3 godziny. Akurat na kolację. Dobra, niech będzie. I włączamy start. Działa? Czekam, czy coś się uruchomiło. Nic się na razie nie rusza. Dobra, nie widzę, żeby coś się działo, ale czas odlicza, więc coś się dzieje. Coś grzeje. Tak, bo tu jest jakiś znaczek, że grzeje, ugniata, coś robi, ugniata. Dobra, już wiem. Tutaj jest taka wskazówka, że niektóre programy rozpoczynają się od fazy rozgrzewania, podczas której haki do wyrabiania ciasta nie poruszają się. Czyli to mamy teraz. 2 ważne rzeczy. Pierwsza, która mnie akurat teraz nie dotyczy, ale że może się wyświetlić add i wtedy można dodać składnik jak słonecznik, czy inne dodatki do chleba. I druga wskazówka, która już mnie dotyczy, bo jeżeli się nie wyjmie haków, to będą takie dziury w chlebie. Więc jeżeli chce się ustawić, to trzeba czekać, aż się pojawi napis RMV. 10 sygnałów dźwiękowych i ten napis. Wtedy można dotrzymać, wyciągnąć haki i piec dalej. Dobra, chwilę temu zaczęło, czyli 10 minut zajęło rozgrzewanie. Teraz miesza ciasta powolutku, bardzo powolutku. Po chwili się rozkręciło i robi trochę szybciej. Nie wiem, na ile widać, bo trochę zaparowała szybkę. Raczej nie bardzo widać, ale słuchajcie. No i jeszcze szybciej. Nie zdążyłam uruchomić kamery, ale przed chwilą bardzo głośno piszczało i wyświetlał się przycisk add, żeby można dodać składniki. Zaliczyliśmy małą awarię, ponieważ jak była informacja, żeby wyciągnąć haki i zatrzymać na chwilę, nie mogłam wcisnąć. Poprosiłam męża, źle się zrozumieliśmy, mąż zamiast przycisnąć, przytrzymał i się wyłączyło. Zdałam więc na programowany, wyzerowałam czasy tych rzeczy, ponieważ wyciąganie haków powinno być po drugim wyrastaniu, więc zostawiłam, że tylko to i to mają działać. No i mam nadzieję, że będzie. Pół godziny się jeszcze wyrastało. Wygląda na duże. Ledwo się mieści w blaszce. Zastanawiam się, ledwo się mieści w blaszce ten chleb i zastanawiam się, jeżeli to jest 1000 gram, jak duże byłoby 1500, czy rzeczywiście nie było problemu. No i nie wiem, ma się jeszcze godzinę piec. Mam nadzieję, że dobry czas ustawiłam, no bo tak naprawdę nie wiem, ile powinno być. Ale automatycznie wyskakiwało, że pół godziny wyrastania i godzina pieczenia. Akurat mniej więcej 1,5 godziny zostało do końca czasu. Miało być o 7 wieczór się skończyć i mniej więcej tak będzie się kończyło, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No zobaczymy za tą całą godzinę.
No i później jeszcze pół godziny trzeba odczekać do wyciągnięcia. Skończyło się. Trochę blady wyszedł. No ale akurat na pieczeniu nie był teraz już dawany jako mocny, bo tego się nie dało wyprogramowanym. Może drugi raz spróbujemy. Teraz jest na etapie podgrzewania ciepła, jakby godzinnym. Minęło już z pół godziny. Jest dosyć ciepłe. Dobra, otwieramy. Może w ogóle jak wyłączę. Nie wiem, czy widać, ale to się aż sparowało. Tutaj gdzieś też była para. O. I teraz jest, żeby dać prawie do góry nogami, trochę pod kątem i wytłuc trochę chlebek, tak? Tak tam pisze. Trzymaj ukośnie, lekko potrząsaj. Chleb wygląda tak. Nawet od tej strony jest dosyć brązowy. Z dziurkami. I przez nie trudno było troszkę, żeby wyleciało. Dziurki są po tych drutach na haki. W sumie to jest chyba jako dół chleba. Zaraz dam na deskę i spróbuję przekroić. Ale wygląda fajnie. Chociaż tutaj jakieś białe coś zostało. Z jednej strony to jakby kawałek mąki, z drugiej to jakby coś się przypiekło. Tak samo. Ciężko powiedzieć do końca. Jest taki trochę twardy i jest krący. Dosyć jeszcze. Dobra, spróbuję kawałek kroić. Jeszcze tak przed krojeniem zaczęłam obracać. Z jednej strony jest taki. Może to mąka. W sumie na kupnym chlebie też czasami jest trochę mąki po wierzchu. Więc może się zdarzyć na takim. Chyba nawet gdzieś coś o tym pisało. Dopiero teraz zwróciłam uwagę, że po zamawianiu części zamiennych, utylizacji jest jeszcze jedna strona polska, gdzie jest napisane właśnie, ile co zajmuje czasu. O, jest, że ciasto kruche, te najmniejsze, powinno mi to wyrastanie trzecie zajmować 35 minut, pieczenie 60, było 30, 60 było, podgrzewanie też, że dobrze 60 minut, no ale to tylko 5 minut różnicy mi się zrobiło. No dobrze wiedzieć na przyszłość, jakby coś się wyłączyło właśnie po którejś fazie. No i zaraz zobaczymy, zaraz pokroję. Zobaczymy, jak to wygląda. Może mi się uda tak jedną ręką, zaraz zobaczę. Oj. Nie jest najłatwiej, ale kurczę, fajnie to brzmi. Takie jakby chrupiące było. Mam nadzieję, że w środku nie jest zakalec. Nie wygląda, że miał być zakalec. Ta skórka fajna. Mięciutka i gorąca na razie. Chrupało podczas krojenia. Wydaje mi się, że wygląda dobrze. Kurczę, fajne. Zobaczę jeszcze jak w smaku. Wydaje mi się, że akurat ten przepis jest niezły, przynajmniej z wyglądu. A i trochę się tutaj poharatał przy krojeniu, ale to pewnie przez to, że nie kroiłam normalnie do przodu, do tyłu, tylko naciskając, bo jedną ręką ciężko mi było jeszcze przytrzymać chleb, kroić. No a drugą jednak trzymałam kamerę. Podsumowując, jadłam 2 kromki i pół piętki, pół podkradł mi mąż. Chlebek wydaje się bardzo dobry, przynajmniej ile jest świeży. Jedyna wada, że przy takim świeżym masło się szybko roztapiało. I co, bardzo chrupiący. To mi się bardzo, bardzo fajnie podobało, bo lubię chrupiące. Zobaczę jeszcze jak jutro będzie, ale wydaje mi się, że przy tym przepisie zostanę. Co prawda kupiłam jeszcze mąkę na drugi przepis, więc tamten drugi też wypróbuję, ale wydaje mi się, że chlebek jest bardzo fajny. Polecam.